Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś, trochę w nieco innym formacie, mam dla Was mały, ale bardzo ciekawy zestaw, który jest urozmaiceniem każdej klockowej kolekcji. Oto 3-pak niemieckiej piechoty z wczesnego okresu wojny. Zapraszam do oglądania. Kogi. Buduj historię klocek po klocku. Recenzję klasycznie rozpoczniemy od opisu pudełka. Na pudełku przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje, czyli nazwa zestawu, ilość klocków, ilość figurek, no a na właśnie samym froncie mamy przedstawione 3 figurki 3 żołnierzy niemieckich. Na odwrocie pudełka mamy przedstawione inne zestawy właśnie z kolekcji figurkowych, m.in. powstańców warszawskich, niemieckich pancerniaków, żołnierzy amerykańskich z 6 czerwca 1944 roku oraz nowość, czyli 6-pak Iwo Jima 1945. Teraz przejdźmy już do samych figurek. Tak prezentują się złożone figurki 3 żołnierzy niemieckiej piechoty według standardów wyznaczonych na rok 1939. Dlaczego? Wszyscy żołnierze mają bluzy mundurowe z charakterystycznymi ciemnozielonymi kołnierzami oraz grafitowe spodnie z wysokimi butami. Wyjątkiem jest żołnierz piechoty górskiej, od którego zaczniemy. Żołnierz oddziałów górskich, czyli Gebirgsjäger, ma charakterystyczne trzewiki górskie w kolorze czarnym oraz górskie spodnie Berghose. Do tego, tak jak już wspomniałem, ma charakterystyczną bluzę M36 z ciemnozielonym kołnierzem. Na jego naramiennikach, które są również ciemnozielone, widnieje jasnozielona Waffenfarbe w kolorze takim Jagergrün, czyli zielonym myśliwskim, który był odpowiedni właśnie dla oddziałów Gebirgsjäger. Innym elementem charakterystycznym dla tych jednostek jest szarotka alpejska Edelweiss Abzeichen, która znajduje się na ramieniu tego żołnierza. Na pasie znajdują się 2 ładownice do karabinka Kar 98K, no a z tyłu znajduje się chlebak razem z manierką i puszka z maską przeciwgazową. Z przodu przez tors pociągnięty jest charakterystyczny pasek właśnie od wspomnianej wcześniej puszki na maskę przeciwgazową. Wyraz twarzy jest młody, ale jednocześnie zacięty i gotowy do walki. Na głowie żołnierz ma charakterystyczną czapkę, która może wyglądać jak czapka Feldmütze M43. Otóż nic bardziej mylnego. Jest to charakterystyczna Bergmütze, czyli czapka wojsk górskich, która była już stosowana przed wojną, a na której czapki M43 były wzorowane. No i to, co jeszcze raz nam podkreśla, że żołnierz należy do oddziałów górskich, posiada charakterystyczną szarotkę, tym razem w wersji metalowej, która została przyszyta z boku czapki. Kolejnym żołnierzem jest żołnierz piechoty, już zwykłej piechoty, również ubrany w mundur M36, idealny na front w 1939 roku. Żołnierz posiada wysokie buty Marschenstiefel, buty nazywane też saperkami, błędnie, były to buty marszowe, klasyczne spodnie piechoty, bluzę M36 z ciemnozielonym kołnierzem i ciemnymi naramiennikami. Na pasie żołnierz posiada ładownicę do karabinka Mausera, no i na torsie na pasku od puszki przeciwgazowej znajduje się charakterystyczny pokrowiec na gazplanę, czyli płachtę przeciwiperytową. Żołnierz ma stopień Oberschütze, na co wskazuje charakterystyczna naszywka na jego ramieniu. Na ciemnozielonej, okrągłej podkładce znajduje się charakterystyczny gwóźdź, tak jest ten stopień nazywany, który wskazuje, że jest to starszy strzelec. Na głowie nasz żołnierz ma charakterystyczny Stahlhelm M35 w kolorze zielonym, czyli Apfelgrün, odpowiednim dla wczesnej wojny. No i z jednej strony posiada kalkomanię z kolorem czarno-biało-czerwonym, czyli charakterystycznymi kolorami Rzeszy Niemieckiej, no a z drugiej posiada godło, czyli orła. Ostatnia z figurek przedstawia żołnierza, który jest, można powiedzieć, doskonałym wartownikiem na październik 1939 roku, ale idealnie nadaje się m.in. na bitwę z operacji Barbarossa, tudzież inne zimowe fronty. A to dlatego, że żołnierz posiada charakterystyczny płaszcz Feldmantel M36, czyli płaszcz polowy, z charakterystycznymi ciemnozielonymi kołnierzami, no i również odznaczają się ciemnozielone naramienniki. Żołnierz również należy do piechoty, o czym świadczy jego biała Waffenfarbe. No i widać, że jest całkiem zimno, mimo tego, że żołnierz jest zadowolony. Jest zimno, bo posiada grafitowe rękawiczki oraz szarą kominiarkę owiniętą wokół twarzy. Żołnierz, jak już powiedziałem, nosi płaszcz, no a na głowie ma również Stahlhelm M35 w kolorze zielonym z kalkomaniami charakterystycznymi dla państwa niemieckiego.
Wszystkie 3 figurki posiadają karabinki Mausera Kar 98K, no i fajnym elementem jest to, że nie ma tutaj żadnych oficerów, sierżantów, ani nic takiego, tylko jest to charakterystyczny korpus szeregowych, gdzie mamy 2 szeregowych i 1 starszego szeregowego. Jest to naprawdę fajny 3-pak, który jest urozmaiceniem chyba każdej kolekcji i który każdy fan i zbieracz niemieckich zestawów powinien mieć w swojej kolekcji. No i poza tym, jak już wspomniałem, jest to doskonały 3-pak na kampanię polską w 1939 roku. Warto wspomnieć, że do zestawu dołączone zostały 3 specjalne, przezroczyste podstawki ekspozycyjne, tak więc wasze figurki nie muszą leżeć, no ale dzisiaj tak leżymy, bo nagrywamy w takim formacie, ale równie dobrze mogą stać. No i fajnym elementem jest to, że podstawki nie są białe, czarne, ani w żadnym innym kolorze, tylko właśnie takie przezroczyste, tak więc jest to naprawdę fajny ruch. To już wszystko na dziś. Jeśli ten materiał w tej formie Wam się spodobał, zapraszam do polajkowania i skomentowania, a jeśli wciąż tego nie robicie, to również do zasubskrybowania kanału Kobi. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię klocek po klocku.